Dzisiaj mamy 5 stycznia roku 79. Piątek. Przechodzimy zgodnie z tendencjami nowoczesności na nagrania stereofoniczne. I to jest pierwsza kaseta nagrana technice stereofonicznej Piotrusia. A byłeś na Gwiezdnych Wojnach? Tak, byłem. Opowiedz mi. Tam był statek i oni uciekli. Jeden tylko uratował się. I powiedział. I ona sama, taka mała księżniczka, ukazywała się i mówiła: uratuj, ale on myślał, że to jakaś zabawka. I nie wierzył, że to prawdziwe, że on ma uratować. Witam pana, panie Goldberg, proszę bardzo, gratuluję. Mam zaszczyt wręczyć panu dyplom naszego uniwersytetu. Pańska praca na temat względności czasu jest genialna, proszę, panie Goldberg. Ciągle nie macie w domu! Mam dosyć tego czekania, rozumiesz? Moja praca jest dla ciebie ważniejsza niż ja i dzieci! Kocham cię, rozumiesz? Jeśli będziesz ignorował to strzelę sobie w łeb! Czekałem na pana. Nazywam się Aaron Goldberg, to ja stworzyłem maszynę czasu, a potem zajmowałem się likwidacją czasową. To jest kamera Aton 16 mm. Jest to kamera już Super 16, bo wcześniej były kamery standardowe 16 mm, a już później w latach tam 80. już zaczęły przechodzić na format Super 35, żeby lepiej wykorzystać klatkę zdjęciową. No, koszt taśma, no, rolka taśmy w różnych latach, wiadomo, bo im dawniej to ta taśma była droższa, potem troszkę ceny już się też spadły, no ale generalnie był taki okres, że tam pod 1000 zł rolka podchodziła. Taka rolka taśmy przy kamerze 35 mm, no to gdzieś około 4,5 minuty. Przy 25 klatkach. Także to błyskawicznie sobie schodził ten materiał. Naturalną koleją rzeczy było na przykład powstanie studiów w Hollywood, w Los Angeles. Prawda? Tych dużych... Nie, no tak, oczywiście, że tak. Tak, oni tam wszechstronnie przygotowani już od razu i hale zdjęciowe, i potem przygotowani do jakby obróbki chemicznej, do wszystkich tych transferów i tak dalej, do przepisywania tych negatywów. Tak, no to cały przemysł, to już jest fabryka. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Wyspiański, jestem fanatykiem filmu, kina, a przygoda z filmem i kinem zaczęła się tu, w tym budynku. W latach 60. mieściło się kino MO. Wracając z parku, usiadłem sobie tutaj na siedzonko, na wejście, wyszła bileterka i zapytała mnie się, co robię tutaj, czemu sam. A nóżki bolą, usiadłem odpocząć chwilę. Więc zaprosiła mnie na film do kina. Na film, który był, nie pamiętam już, czy Help, czy Żółta Łódź Podwodna. Kino było takie. Drewniane krzesełka, film kolorowy, fajnie obejrzałem i od tego czasu stałem się fanatykiem filmu i kina. Stoimy przed kinem Ton, w którym 16 lipca 1975 roku rozpocząłem pracę. Pracowałem do 1 lutego 1990 roku.
Ostatni seans był mniej więcej jak otworzyli kino Helios w Galerii Biała. No to chyba 7 czy 8 lat temu. No, to trzymam przed sobą kamerę VHS, którą po prostu tylko należy włożyć kasetę i włączyć. Tutaj przyciskiem włączyć i tyle. Przygoda z filmem zaczęła się na moich i mojego brata siódecznego Piotra Krzywca imprezach rodzinnych, jego urodzinach, moich urodzinach jego taty, świętach różnych. Po prostu mieliśmy kamerę i wydawało nam się, że kręcenie po prostu zwykłej imprezy przy kotlecie to nie jest coś, co jest najfajniejsze na świecie. A że wtedy kamera była czymś bardzo niedostępnym, to nie jest czas jak teraz, że można wziąć komórkę i po prostu sobie ponagrywać. To był jedyny moment, gdzie mogliśmy z tą kamerą coś innego zrobić, niż nagrać zwykłą rodzinną imprezę. Tak jak Lucas kiedyś robił Gwiezdne Wojny i musiał wynająć takie małe pomieszczenie, gdzie robił efekty specjalne. Tak powstał zresztą potem Industry Light and Magic. Tak my mieliśmy tutaj klub projektor filmowy, gdzie się spotkała cała śmietanka ludzi, którzy uwielbiali kino amerykańskie przede wszystkim i chcieli coś zrobić w tym kierunku. A z drugiej strony się chyba trochę powygłupiać też. Ale traktowaliśmy to poważnie. To jest klub projektor, były klub projektor. Rzeczywiście tutaj wiele się zmieniło, chociaż też nie do końca. To właściwie się, można powiedzieć, zaczęło i ode mnie, i od Piotra Krzywca, i od Marka Sicińskiego, czyli od brata Piotrka i od jego wujka Jacka. I zawsze jakieś urodziny i tak dalej, to żeśmy się spotykali z Piotrkiem. Piotrek zawsze miał bardzo bujną wyobraźnię, która bardzo mi imponowała, tak? On nigdy nie był facetem, który się nudził. No i przyszedł pomysł na to, żebyśmy stworzyli YouTube, tak? Więc ja byłem Adamem Claytonem, pożyczyłem od kolegi gitarę basową. Piotrek oczywiście był Bono. Ubierał się w te skóry, miał takie ciemne okulary, wtedy te okulary typu Mucha właśnie, takie, które Bono wymyślił sobie na trasę Zoo TV w latach 90. Jego brat Marek Siciński był Adamem, czyli perkusja. Perkusji nie mieliśmy, ale za to mieliśmy bardzo ładne takie kartony i takie jakieś puszki, z tego co pamiętam. I tak naprawdę myśmy nagrali teledysk YouTube, nie wiedząc o tym konkursie. Myśmy go nagrali, po prostu leżał rok czy dwa, no gdzieś tam był na tych kasetach, bo wtedy były kasety VHS. Jak się dowiedzieliśmy, że to o tym konkursie, właśnie Patryk się dowiedział, nie my, bo wtedy my byliśmy trochę młodsi, to wysłał i tak to powstało. No i Pip Dan ogłasza wyniki konkursu i nagle na MTV widzę siebie. Można tak powiedzieć, widzę nasz teledysk. Nigdy im się nie śniło, że wideoklipem zrobionym w tak prymitywnych warunkach pokonają setki konkurentów z zachodu. Wysłali kasetę z kilkunastoma teledyskami YouTube własnej produkcji i odnieśli sukces. No to było coś niewiarygodnego i coś kompletnie nienamacalnego i niemożliwego. Wiesz, no to było lepsze niż wygranie w totolotka. No jak? No to znaczy teraz jedziemy do Włoch, spotkać się z Bono na koncercie i że... No masakra.
Głównie kręcimy filmy o YouTube, gdyż ja szczególnie jestem zagorzałym fanem tego zespołu i muszę powiedzieć, że większość ludzi w Polsce nie potrafi się w ogóle bawić, gdyż gdy wygraliśmy, ludzie byli dumni z nas, że wygraliśmy i jesteśmy sławni, ale większość ludzi to, co robimy prywatnie, kręcąc filmy, nazywa w ogóle błazenadą, a nas nazywa głupków wygłupiających się, chociaż dla nas jest to pewien sposób na życie, gdyż w Białymstoku naprawdę nie ma konkretnego miejsca, gdzie można pójść kulturalnie się zabawić i nie dostać nożem w plecy. I zdecydowałem się zgodzić na te dość szalone filmy, chociażby dlatego, że Piotrek przez 2 lata wybijał ćwiekami kostium, którym liczy chyba 2000 ćwieków. No i nie potrafiłem siostrzeńcowi odmówić tej zabawy. Pożałowałem go chyba po prostu. No w końcu należy do innego pokolenia. Znaczy ja nie pojechałem z Markiem, bo nie mieliśmy skończonych 18 lat. I to była pełna tragedia. Więc pojechał Piotrek z wujkiem Jackiem, bo Piotrek już był pełnoletni, wujek Jacek też był po 40 przecież, więc polecieli, mieli fantastyczną przygodę życia. Można to zobaczyć na YouTubie. Spotkanie Piotrka właśnie z The Age'em, potem z Bono. Oczywiście nagle cała ta wiadomość rozeszła się po całym kraju. O, cześć chłopaki. Cześć! Proszę Państwa, w non-stop kolorze nasi goście. Jednym z tych gości jest Piotrek Krzywiec z Białegostoku. Cześć ludzie! A oto jego wujek, też z Białegostoku. Pewnego dnia oglądam MTV, okazuje się, dzwoni do mnie Katie, mówi: słuchajcie chłopaki, wygraliście, byliście najlepsi, YouTube zostało zszokowane, przyjeżdżajcie, hotele zapłacone, samoloty klasa biznes, restauracje, spotkanie z modelkami, występujecie na scenie, spotykacie YouTube. You are the best, we believe in you! You are the best, YouTube is the best, we believe in you! We give you the Order of Zuropa Award. Explain that to you later. Thank you! Thank you! Jakaś była paranoja w ogóle. To potem jak opowiadali. Trzy osoby na świecie miały te okulary w tamtym okresie, te słynne Mucha. To był Bono, to był Jan Paweł II, bo Bono mu dał, i to był Piotrek. Miałem przyjemność przymierzania tych oryginalnych okularów, fenomenalnie. To, co tu widzicie, to materiały z Rzymu z 93 roku, z koncertu YouTube w tym mieście. Zapuchał koleś, wysoki bardzo, powiedział, że chce ze mną bardzo porozmawiać. Ubrany w skórzane spodnie, skórzaną kurtkę. Mówię, kurczę, kogoś mi przypomina, ale tak, kogoś mi przypomina. Potem zaczęliśmy rozmawiać. On przyszedł po to, żeby troszeczkę się pożalić i szukać u mnie takiego oparcia. A może to ciebie zainteresuje. No ja opowiedział tą swoją historię, jak dostał od YouTube nagrodę za teledysk, który nakręcił. Opowieść była tak niewiarygodna, że go słuchając sobie myślę, albo świruje, albo mi opada koszały, opały. Jedyne, w co uwierzyłem, to, że był z Białegostoku, bo zaciągał tak troszeczkę i tak fajnie mówił. I to mi się podobało. Mówię, to jest chyba jedyna prawda w tym wszystkim. Ale potem, kiedy wyciągnął kamerkę i puścił mi z kasetki, to wtedy ja mówię, ja pierdolę, to jest wszystko prawda. Ten koleś naprawdę to wszystko przeżył. Kilka miesięcy później wpadłem na pomysł nakręcenia swojego pierwszego filmu fabularnego. Pytacie się, skąd pieniądze, skąd scenariusz, skąd pomysły? Scenariusz napisałem sam, pieniądze zebrałem wraz z przyjaciółmi. Za pieniądze te wynajęliśmy helikopter, konie, stroje, plenery. Nawet tak drobne rzeczy jak klaps zrobiliśmy sami. I od tego się zaczęło tak naprawdę. Czyli od tej popularności Piotra związanej z YouTube, z tymi naszymi teledyskami. I nagle Piotrek powiedział, to przeznaczmy te pieniądze i nakręćmy film. I ten Krzywiec dzwonił. Nie zgadza się na wywiad.
jak to zapchać. Zaraz ci oddam dysk. Film Krwawa rozgrywka Piotra Krzywca to historical fiction, czyli taki gatunek filmowy, który bazuje na faktach znanych z podręczników szkolnych, ale wychodzi daleko poza, nie tak jak dyktuje autorowi wyobraźnia. I tutaj mamy końcówkę II wojny światowej. Wydaje się, że III Rzesza już niebawem upadnie pod naporem aliantów ze wschodu i z zachodu, ale nie, bo okazuje się, że jej najgroźniejszy wróg przybywa ni mniej, ni więcej z kosmosu i ostateczna rozgrywka odbędzie się nie w Berlinie, wbrew temu, co piszą w książkach, ale właśnie na ziemi białostockiej. Gdybym dostał statek kosmiczny, wyprodukowałbym broń przewyższającą wszystko kilka generacji, a moje podniebne krążowniki zakończyłyby błyskawicznie tą wojnę. Muszę dostać ich napęd i dlatego osobiście poprowadzę tą akcję. I atrakcji tutaj mamy tak obszerny bukiet, że właściwie nie sposób ich wyliczyć. Od kanibalizmu poczynając, na gwałtach, mordach. Wyczuwam ziemskie dziewice. Magnusie, złóż jaja. Już czas uwolnić kosmiczne bestie. I film zmierza w stronę dzieła, które dzisiaj jest obarczane nazwą camper. Czyli dzieła kręconego z pewną przesadą. Dzieła, gdzie wszystkiego jest za dużo. Dzieła, w którym wszystko jest przerysowane. O takich filmach typu camper mawia się, że są tak złe, że aż dobre. Czyli, że autor tak przedobrzył, że aż zainteresował tym zabiegiem najszerszego widza filmowego. Nasze przeznaczenia zbiegają się jak rzeka z morzem, łysogłowy. To dzień twego sądu, Hitler! Jesteś już martwy! Tu baza, poczynajcie w imię partii! Silny ogień zaporowy! Postawiam wieżyczkę! Usuwam strzelca! Rozpoczynam zrzut bomb biologicznych! Gdybym miał powiedzieć o tym filmie, że on jest wyświetlany, to bym nie użył tego sformułowania. Powiedziałbym tylko, że ten film się mieni. Jak on się mieni? A mieni się on tak, jak mienią się cekiny na cygance. Nie, w pierwszym byłem zabójcą z kosmosu. Przyleciałem statkiem kosmicznym, żeby zabić najeźdźców, czyli UFO, nie wiem, obcych. I do nich tam strzelałem z różnych wynalazków. Ale to było strasznie, mi się wtedy poruszył taki wąsik i ja pamiętam, że miałem straszny zaciąg białostocki. Kto tam?
Przychodzę w pokoju. O Boże. Jak patrzę z perspektywy czasu teraz na to. I pamiętam, że było parę kwestii, których nie mogłem wypowiedzieć. Nie pamiętam, że ktoś się wtedy tego uczył, żeśmy właściwie improwizowali, chociaż Piotrek był takim reżyserem, który tego pilnował, wszystkiego i tak dalej, że było, ale żeśmy wszyscy tak lali na tym planie, że to skupić się w ogóle to była jakaś masakra, to było niemożliwe, żeby być skupionym, skoncentrowanym i tak dalej. Im więcej krwi, im więcej durnot, im więcej wybuchów, ognia, dymu, tym lepiej. I o to w tym wszystkim chodziło, ale teksty trzeba było mówić, więc pamiętam, że było tak. Ja coś tam mówiłem strasznie śmiesznego i to Piotrek wspominał przez wiele, wiele lat, tylko już nie pamiętam co. Ktoś musi usuwać śmieci. Całe życie zmarnowano na czyszczanie kosmosu z przeróżnych pasożytów i padlin. Niestety, bezskutecznie. Gdziekolwiek się pojawi, niezależnie od miejsca i czasu, powtarza się ta sama historia. Ale mam nadzieję, że pewnego dnia dzieci moich dzieci będą żyły w lepszym świecie, pozbawionych różnych dyktatorów, alfonsów, sadystów, młodocianych kurewek, przenoszących zarazy z jednej planety na drugą. Fajnie się rozmawiało, kumpel. Bo pierwsza to była premiera Krwawej Rozgrywki, było to w kinie Forum. Mi się wydaje, że dość duże kontrowersje wzbudziliśmy występując w rolach SS-manów. Co to jeszcze może trochę nieświadomie. Podejrzewam, że dzisiaj raczej bym tego nie zrobił. No ale dobra, wtedy tak było. I że to było na pewno jakimś tam złamaniem pewnego tabu. Czarne stroje z czaszkami to pewnie wiele osób się też nie najlepiej kojarzyły, no ale było jak było. Wsparł też nasz klub motocyklowy, więc motocykle, więc całe zamieszanie. Tak, było głośno, było fajnie. Było bardzo dużo osób, bardzo dużo moich znajomych. Ja się spotkałem z bardzo dobrym odbiorem, przynajmniej wśród moich rówieśników. Tak, takiego show jeszcze nie było w tym mieście i nigdy nie będzie. A teraz przedstawiam moją ekipę. Kosmita, Mały Magnusiątko, chłopak z Nazi Group, sam Adolfa Hitlera. Może krótko, nie? To nie miało być duże. To nie miało być duże.
to nigdy nie miało być duże, to zawsze to było rozwinięcie imprezy rodzinnej. To zawsze było kilku ludzi robiących rzeczy, które ich bawią. Niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. Nigdy nie myśleliśmy o tym, że komuś ma się podobać, tylko my się mamy przy tym bawić, po prostu. Powstawał film, bo okazało się, że własnymi środkami tego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc ktoś musiał nam pomóc. I stąd wołak, stąd ta pomoc i stąd właśnie tam była nasza jakby baza wypadowa. Stąd ci ludzie, wtedy ich poznałem na planie filmowym, nie wcześniej. Bo to było nie lada wydarzenie na początku lat 90. zrobić amatorski, pełnometrażowy film. To nie była, wiesz, 15-minutówka czy 10-minutówka, wiesz, o górniku, który zbiera na buty dla syna, który idzie do pierwszej klasy podstawowej, a nie ma z czego, tak? To było zrobione naprawdę no, z hukiem. To, wiesz, wynajmowanie helikopterów, wynajmowanie jakichś starych aut, tych motory, które się zjeżdżały, tak? Wynajmowanie miejsc, gdzie trzeba było to kręcić. I jakby zdało to egzamin, no. To było wariactwo i patrząc z perspektywy czasu, no... To się da oglądać, to. Ale to było w tym wszystkim piękne, bo to było takie prawdziwe, szczere, płynące prosto z serca i było w tym mnóstwo zabawy, ale nikt z nas nie przypuszczał, że to osiągnie takie rozmiary, tak? Że Piotrek będzie dalej myślał poważnie na ten temat i wtedy ruszyliśmy właśnie do tego projektora, gdzie tutaj teraz jesteśmy i wszystko to zaczęło się kręcić, tak? Projektor znowu odżył. Piotrek jakby wpuścił tutaj powietrze, wpuścił nową jakość, tak? Czyli, że nie jesteśmy gdzieś daleko od tej Ameryki, a możemy sobie też tą Amerykę zrobić tutaj, tak? I próbować zrobić coś fajnego. Dlaczego projektor? Dlatego projektor, ponieważ bolączką największą klubu był brak projektora. W 60 latach przyszedł do klubu Marian Jarosz i wtedy klub zaczął funkcjonować już nie tylko tutaj w Białymstoku, czy w województwie, czy regionie, ale też na arenie ogólnopolskiej. Oczywiście na pierwszym przeglądzie na przykład pojawił się znany białostocki literat Jan Kamiński, szlafroku co prawda, ale był. No. Jan Kamiński to nie jest człowiek, czy nie był, aktualnie już się sytuacja zmieniła, nie był człowiek związany z ruchem filmowym. Po prostu poprzez swoich znajomych zasłyszał o czymś takim i postanowił zauczestniczyć, a że zauczestniczył w szlafroku, to miałoby pewne znaczenie demonstracja artystyczna literata, ale aktualnie Jan Kamiński jest już człowiekiem projektorem. To były lata 90. Przyszedł do mnie Zińczuk, Jurek Zińczuk, nasz wspólny znajomy z moimi uczniami z trzeciego liceum. No i okazało się, że Zińczuk dostał się do szkoły filmowej. No, miał być reżyserem. Mówiliśmy na niego Jerzyser, na imię Jerzy, Jerzyser. No, ale z tej szkoły nic nie wyszło, bo z tego, co się dowiedziałem, to on próbował Wajdę uczyć robić filmy, stawiał się ostro i no i chyba mu się nie chciało iść taką ścieżką edukacyjną, taką normalną, ale zapał miał potężny, chodził po urzędnikach. Zorganizował coś takiego, co się nazywało wtedy projektor. Korzystaliśmy z takiego sal na Kilińskiego, to Wołak chyba to się nazywa. Jak się przychodziło do Wołaku, to Mirek zawsze był gotowy. No.
to tak jakby do niego się przychodziło i wokół niego to wszystko się, że tak powiem, kręciło, organizowało. No. Były lata, żeśmy rozbijali całe banki nagród na festiwalach filmowych w Polsce i na świecie. No, tak to się toczyło. Stoimy teraz przed kinem do 74. TPPR, czyli Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Potem w 74 nastąpiła przemiana, bo przeszło kino do OPRF-u i nazwę przejęło Kino Studio. Jesteśmy przed kinem Forum, Białostocki Ośrodek Kultury Legionowa 5. Tu pracuję od 90 roku do dzisiaj. Tak też tutaj było kilka filmów granych Piotra Krzywca. Nie byłem na tych filmach, nie grałem, bo one były puszczane z magnetowidów. No to niełatwo jest dobre pytanie. Niełatwo jest na to odpowiedzieć, czy był klub firmowy, projektor. To przede wszystkim ludzie. Bardzo kolorowi, bardzo operatywni jak na tamte czasy, z pasją, z wizją i z chęcią. Więc znaliśmy się, to takie środowisko promieniowało. Aktorzy, reżyserzy, dziennikarze. To nie chcę powiedzieć, że jakaś bohema, prawda? Ale można mówić o jakimś środowisku tutaj filmowym. Znaliśmy się, mieliśmy wspólne tematy, wielu z nas różne rzeczy robiło. Ja jako nastolatek prowadziłem dyskusyjny klub filmowy. I to, czy istnieje kultura tutaj, czy jest środowisko, czy coś się dzieje, to nie zależy od tego, czy tu są indywidualności, które coś robią. To zależy od tego, czy jest środowisko, czy nie ma środowiska. Był projektor, byli ci filmowi i było środowisko filmowe. Środowisko jest kluczem. I to powinny spełniać być może instytucje kultury właśnie, czego nie robią. A ludzie, no wiadomo, artysta każdy ma tą siłę ośrodkową i nie chce z nikim współpracować, chce wszystko dla siebie. I albo się pojawi ten element, tu był w klubie filmowym był Zyńczuk, w kartkach był Bogdan Dudko, który to zbierze i wtedy jest. Kartki znane na całą Polskę. Projektor może nie przeszedł tego etapu, ale myślę, że akcelerował to działanie. Absolutnie środowisko, moim zdaniem, do tworzenia sztuki w mieście czy życia kulturalnego jest podstawowe. Ale to polega na tym, że się nie rywalizuje, że się chodzi na swoje imprezy. To wszystko rośnie wtedy. A tak każdy zrobi swoją imprezę, nikt tam nie przyjdzie, nikt nawet o tym nie wie i jest jedna wielka kicha. No i właśnie w 90 latach myśmy to stowarzyszenie założyli. No i wtedy było też drugie otwarcie, że tak powiem, projektora, bo przyszli młodzi, pełni zapału ludzie typu Krzywiec, typu Wojtek Koronkiewicz, którzy... Krzywiec w ogóle to cała historia, ponieważ wielka wyobraźnia filmowa, no może trochę warsztat jeszcze słabszy, ale on porywał za sobą dziesiątki, jak nie setki młodzieży, którzy tam z nim robili te filmy. Fajnie się bawili przy tym. Na planie filmu, który toczy się w odległej przyszłości, kiedy to jakieś wielkie księstwo sięga, jak oni mówią, od Moniek
do Kijowa, a w nieodległej Puszczy Knyszyńskiej wójt, który ma ksywę Wściekły Pies, walczy z jakimś imperatorem o zakroju totalitarnym, więc w tej przyszłości wszystko odbywa się w ciągłym ruchu, a więc na pięknych, wykieconych łąkach pod Białymstokiem, gdzie całe tłumy statystów oddają sceny zbiorowe w pięknych, malowniczych plenerach. Szastają się na prawo i lewo, jest więc dużo ruchu, jest na czym oko zawiesić, zwłaszcza, że towarzyszą im najrozmaitsze sprzęty komunikacyjne, jako to motocykle, dobrze odżywione Harley'e i inne, stare samochody po rekonstrukcji, ale też furmanki, spychacze, ciężarówki, nie wiem, czy są rowery, może niedojrzałe, ale sądzę, że wrotki na pewno by się tam znalazły. Więc wszystko jest w nieustannym przemieszaniu ruchu i pewien rodzaj widza filmowego bardzo se ceni tego typu atrakcje na świeżym powietrzu. Jako pierwsi w Polsce na przykład pisali muzykę do filmu Krzywca, oryginalną muzykę, Jarek Papaj to tworzył i potem jeszcze żeśmy na kasetach wydawali tą muzykę. Także to było coś ewenementem w skali kraju. Piotrek nie miał kompletnie chyba pojęcia nawet, jak ma muzyka wyglądać, a ja napisałem to, co umiałem wtedy napisać, bo tak naprawdę to była moja pierwsza styczność z filmem. Sam dokładnie nie wiedziałem, co mi z tego wyjdzie. Film był szalony, więc i muzyka także, no, tak mi się wydaje przynajmniej. Muzykę naszego filmu ułożył noblista białostocki. Wiecie, że mamy noblistę w Białymstoku? Tak, maestro Papaj. Ale dzisiaj! Oddajcie mi waszą cnotę! Ojciec światłość Pana! Sekta! Potrzebuje nowych maci na rozlot! Zastanówmy się dzisiaj nad tym, gdzie jest różnica między pornografią a erotyką, a sztuką erotyczną. Zapraszam cię, Kasiu. Czy przypominasz sobie pewien skandal w Białymstoku, który Związany właśnie z pornografią czy ze sztuką? Związany z pornografią i ze sztuką. I tu właśnie ciężko odnaleźć tą malutką różnicę. Skandal ten wywołał pewien nauczyciel języka angielskiego, uczący angielskiego w liceum ogólnokształcącym. Był on autorem i reżyserem spektaklu. No właśnie ten spektakl tak wstrząsnął obywatelami tego miasta, że przez rok wszystkie gazety o nim pisały. Spektakl nosił tytuł Rok 2384. Autorem i reżyserem był pan Piotr Krzywiec, który wtedy był nauczycielem języka angielskiego w 3. ogólnokształcącym liceum w Białymstoku.
Był nauczycielem, potem nauczycielem być przestał, bo go po prostu ze szkoły wyrzucono. A przy okazji, drodzy państwo, wyrzucono też kierownika tego Domu Kultury, w którym cała rzecz miała miejsce. No skandal był w Białymstoku chyba największy po wojnie, jaki się zdarzył. No ale panie Piotrze, ja rozumiem, że pan dokonał swoistego eksperymentu na mieście Białystok. To znaczy pan sprawdził, do jakiego momentu nie czuje się jeszcze obrażone i do jakiego momentu jest widzem i konsumentem sztuki, nawet jeżeli to jest sztuka z elementami pornograficznymi. Ja się spodziewałem, że wywoła to w pewnym sensie aferę, ale to, co się stało, to można to porównać do eksplozji bomby nuklearnej w Białymstoku. Po tym okresie, po prawie 50 latach PRL-u, następuje jakby decentralizacja kultury, tak? Czyli ciekawe rzeczy zaczynają się dziać nie tylko jakby w centrum, ale także na obrzeżach Polski. Tak? Przykładowo w obszarze literatury mówi się o tej takiej strategii obwarzanka. Obwarzanek jest z tego znany, tak? Że ma ten taki kształt, właśnie, który jest pusty w środku, prawda? Natomiast że tak powiem, treść jest na obrzeżach, prawda? I tutaj jakby z kulturą po PRL-u w pierwszych latach kapitalizmu, lat 90. zaczęło się dziać dokładnie tak samo po prostu jak w przypadku właśnie tego obwarzanka, czyli zaczęły wyrastać ciekawe inicjatywy kulturalne, właśnie oddolne, na obrzeżach. Tak, to były takie miasta jak właśnie Białystok, Rzeszów, Szczecin, nie wiem, Sejny. Dla mnie Krzywiec jest absolutną legendą. Bardzo żałuję też jako tutaj człowiek nie wiem, z pola akademii, który uczy na temat filmu czy kultury w ogóle niezależnej, oddolnej, że Krzywiec przestał robić filmy, bo uważałem go za jednego z najciekawszych po prostu twórców związanych właśnie z tym rodzajem ekspresji, który mocno także w sumie wydaje mi się wyszedł jakby poza status samego tylko twórcy, prawda, reżysera, który stoi gdzieś tam za obrazami po prostu, które zrobił, ale był też taką niesamowitą postacią, bardzo rozpoznawalną właśnie w latach 90., prawda? A to jak on się stał no po prostu bohaterem w ciągu tam, lata 90. z tego były znane, także one po prostu stwarzały ludzi, prawda? Jakby od zera można było zrobić karierę natychmiast, prawda? Jak Bono namaścił Krzywca, jak mu dał te okulary, które po prostu w Białymstoku były podobno bardzo słynne. Zresztą jak odwiedziłem Krzywca, to mi pokazywał te okulary. Siemanko. Ale czemu nie chcesz wystąpić? To jest film właściwie o tobie, więc... To będzie dopiero dziwaczne. Oglądamy godzinę wspominania twoich filmów, a potem nie ma ciebie? To trochę bez sensu. Rozumiem. Dobra, to cześć. Dzwonił Krzywiec. Nie zgadza się na wywiad. I wyszedłem z tego kina taki w ogóle na tą ulicę, tak się rozejrzałem, myślę, ja cię kręcę, w ogóle gdzie ja żyję? Co to w ogóle za miejsce jest? Co ja tutaj robię? Jakaś dziura po prostu okropna, po prostu uciekać, pierwsza myśl. Przed chwilą właśnie palmy, kobiety, samochody, po prostu się coś dzieje, a tu po prostu mokro, szaro i w ogóle i brzydko, no. I podeszło takich dwóch kolesi, papierosa sobie zapaliłem, i podeszło dwóch kolesi mi, kopsnij szluga, no, daj zajarać, nie? Mówię, nie mam, nie ściemnie, bo tu zaraz... I nagle adrenalina po prostu, że miałem te same emocje, które, a może nawet lepsze niż te na kinie, pomimo tego, że było właśnie szaro, mokro i do luftu, to jednak się okazało, że są emocje i sobie nagle zdałem sprawę, że fajnie byłoby przenieść akcję Pulp Fiction z tych właśnie kalifornijskich krajobrazów w białostockie realia. No i początkowo miało być tak, że chciałem zrobić ten Pulp Fiction
w stosunku 1 do 1. To znaczy te same sceny i te same dialogi, które były w filmie oryginalnym. Ty, jak ona ma na imię w ogóle? Mira. Jak stary ją poznał? Sporo Kira. A i Mira. I Mira nieźle Kira. Kira? Tak. Drinkuje. Wódka, dziwki, konserwy i muzyka bez przerwy. Ale uważaj, bo stary jest mocno o nią zazdrosny. Jeden gość już wyleciał przez nią przez okno. Dymane było. Nie. Masował jej stopy. Lasował stopy. Masował. Masowałeś kiedyś stopy kobiecie? Za kogo mnie masz? Ty weź, pomasuj mi, co? Jakoś tak dziwnie czuję się. Pomasowałbyś mi stopy? No to ściągaj buty. Film Fikcyjne pulpety Wojciecha Koronkiewicza jest z roku 97, więc powstał bardzo krótko po Pulp Fiction Quentina Tarantina, do którego się bezpośrednio odnosi. Ci państwo inscenizują fragmenty fabuł zawartych w Pulp Fiction w realiach Białegostoku. I to jest ogromnie interesująca sytuacja, ponieważ następuje pewien zajmujący dysonans między tym, co widzieliśmy w realiach amerykańskich i co widzimy w realiach białostockich. Na przykład Ta scena, w której ja występowałem, to było na dworcu PKS w barze mlecznym i nikt dokładnie nie był uprzedzony, że będzie w tym momencie jakaś akcja, jakiś film będzie kręcony. Nikt o tym nie wiedział, nikt nie był uprzedzony. Więc jakiś biedulek siedział sobie obok, ja wyjmując ten pistolet, tę trapę, przyłożyłem mu do głowy. Autentycznie facet był przerażony, jak później z nim rozmawiałem. Oddał mi wszystkie dokumenty. To nie było dokładnie, to nie było ustalone. Wszystko było na żywca tak naprawdę. I z filmu Pulp Fiction, to ja mówię, Wojtek, ale szczerze mówiąc nie widziałem jeszcze tego filmu. Chyba jego dystrybucja wtedy już się skończyła, więc nie było jak za bardzo. On mówi, nie przejmuj się, spisałem wszystkie dialogi, po prostu odczytamy je jakoś na planie i będzie okej, więc... Przyjeżdża gangster kabrioletem, idzie sobie eleganckim po prostu alejką, naciska domofon. Uma Thurman, aktorka grająca przez mikrofon tam mu podaje tekst. Więc musimy to wszystko włożyć w realia białostockie. Pizda! Miro pani! A zdjęcia i montaż robił Cezariusz Andrzejczuk. To jest niesamowita osoba. Geniusz. Einstein po prostu. Jest takie powiedzenie, że człowiek wykorzystuje swój umysł tam w 10%. Cezariusz wykorzystuje po prostu wszystko. Wybitnie utalentowany i to w paru zakresach. No i tak... I chyba jest bardzo prywatną osobą, znaczy on nie za bardzo potrzebuje kontaktów, także ja mówiąc szczerze, też za bardzo go nie znam. A on ma na górze salę specjalną do słuchania muzyki. Wyłożoną jakimiś takimi materiałami, które mu podnoszą poziom akustyki. No tam od czasu do czasu tańce sobie też urządzają. Nie, to nie jest ten typ człowieka, który śledzi po prostu to, co się dzieje na portalach społecznościowych. Chyba swego czasu... Nie, no, cały czas prosto. Ostatnio jakieś urodziny miał czy coś takiego i powiedzieli, że mają marzenie kajak. I się wszyscy goście złożyli na kajak na Cezariusza. A ja się nie złożyłem, więc z wiosłem przyszedłem. Fajny jesteś taki rudy. Ale możemy zajść do Cezariusza, zapytać, czy to jego kot.
momentu tego filmu raczej byłem jako operator zwolennikiem szkoły takiej bardziej wycyzelowanej, kontrolowane światło, ujęcia, estetyka kadru, ekrany, blendy i tak dalej. Monitor z podglądem na planie. No ale stwierdziłem, że to jednak strasznie już przyszpila, powoduje statyczność, jakąś taką akademickość. A tutaj taka propozycja no, zabawna, trochę głupia, fikcyjne pulpety. I postanowiłem całkowicie zerwać z tamtymi wszystkimi technikami. Zawiesiłem kamerkę H8 na szyję, na pasku i 2 żarówki 500. Jedna punktowa, druga szeroka, do 2 kieszeni. To był cały sprzęt w tym filmie. Czyli wchodziliśmy do wnętrz zastanych. Gdy brakowało światła, wkręcałem jedną lub drugą żarówkę i bez statywu z ręki, long take'ami wokół nawet bohaterów zjazdami parokrotnymi. Czyli później, parę lat później okazało się, że to są zasady dogmy wprowadzone przez Larsa von Trier'a. Chyba 2 lata później. Więc udało mi się jak gdyby wyczuć tą zmianę paradygmatu i w fikcyjnych pulpetach to bardzo konsekwentnie zastosować. Sam film Fikcyjne pulpety, pamiętam, że oglądaliśmy po prostu wielokrotnie. Właśnie bardzo się, że tak powiem, jarając tymi cytatami po prostu z filmów amerykańskich i z tą gestem przeniesienia Kalifornii do szarego Białego Stoku. Wojciech Koronkiewicz to jest zupełnie jakby inny model kina, taki już bardziej, powiedziałbym, wręcz postmodernistyczny, taki bardziej właśnie oparty na jakichś tam właśnie nawiązaniach, cytatach, prawda? Tego nie widziałem. A ty kiedy pójdziesz spać? No, ja jeszcze dokończę tylko parę ścieżek. No to ja napiszę parę wierszy. Co się stało, krwawisz? Najważniejszy był temat, co tutaj nakręcić. Chwyciłem za jedną z noweli Bolesława Prusa, dlatego że rodzice mieli bardzo dużo tam do wyboru książek. Takich i padło akurat na kamizelkę. Skarbie, no co, 15? Spierdalaj mnie. No, ja jeszcze muszę zreperować 600 kaset. To ja jeszcze napiszę 3 trylogii i 4 opopeje. Co ty robisz? Co ty robisz? Biegiem do łazienki, całą chatę chcesz mi zapaskudzić? Szybko! Ale już drugą część postanowiliśmy zrobić taką iście, można powiedzieć, hardkorową, czyli to, co najbardziej mi w duszy grało z mojej pasji, czyli po prostu taki ekstremalny humor, to, co najbardziej lubię, Monty Pythona, połączony z jakimiś takimi wstawkami
nie tyle horrorowymi, ale bardziej taki właśnie gore, żeby trochę krwi było. To, co mnie najbardziej właśnie nurtowało w tym wszystkim. Co to jest? Nic. Wstawaj. No wstawaj szybko, nie? Mówiłem ci, żebyś nie żygał. Ale to nie koniec. Teraz już nigdy nie będę wkładał twojej zażyganej kamizelki. Obejrzałem któregoś razu oryginalną część Kamizelki z 70 roku, tam gdzie była profesjonalny, to był chyba teatr telewizji, ale profesjonalna obsada. Jerzy Zelni grał, jeszcze ktoś tam. No to oczywiście był dramat. No ja oglądając to nie mogłem powiedzieć, że ze śmiechu, z tego względu, że tam po prostu były identyczne fragmenty, cytaty, słowa w ogóle, które mi się kojarzyły tylko wyłącznie z moją kamizelką. Krzywiec gdzieś przepadł, więc szukaliśmy go, pisałem takie teksty, gdzie się podział Krzywiec, kto widział Piotrka Krzywca i całe miasto go tu szukało, bo był moment, że nic nie tworzył, gdzieś przepadł, czymś się innym zajął. Bawiliśmy się też tym. Tak, to część jakby tej widowni żyła, jakby tym wszystkim, co się wokół tego naszego klubu i wokół tych ludzi dzieje. No już to, że nie spotkało się to z akceptacją jakby w jego miejscu pracy, może sporo powiedzieć o tym, jakie emocje wywoływał. Tak, Piotrek mógł się tak poczuć, że tutaj go się nie akceptuje, że ma związane ręce, że ma więcej przeszkód niż wsparcia. Ale to tak jest, jak ktoś robi coś nowego, to zawsze idzie pod prąd. I myślę, że z mojej dzisiejszej perspektywy to właśnie dobrze, że są przeszkody. To zmusza do jakiegoś wysiłku intelektualnego. Dla mnie był trochę synonimem człowieka sukcesu jednak tamtych czasów. Takiego... Być może mało też o tym mówiliśmy. To tak jest, że my o swoich uczuciach boimy się dużo mówić. I mówić, że robisz świetną robotę, albo jesteś dobry, albo podoba nam się to, co robisz. Nie zawsze łatwo przechodzi przez usta, ale nigdy nie jest za późno, by o tym mówić. Film Piotra Krzywca Czerwona rewolucja z 98 roku to jest szacowny zabytek. Przyjemnie obejrzeć go po 20 latach. Eastern, czyli polski odpowiednik westernu, którego akcja toczy się na Dzikim Wschodzie. Konkretnie w Białymstoku, w mieście, którym trzęsie prominent eseldowski Engels Komuchowicz. Wyniósł wiele interesującej wiedzy z poprzedniego systemu, ponieważ nabrał kontaktów, na przykład w mediach, umie manipulować opinią publiczną i jest zdania, że prosty człowiek z Podlasia zagłosuje nawet na samego diabła, o ile obiecać mu ciut tańsze mieszkanie, a zwłaszcza tańszy alkohol. Poza tym ten czerwony baron w dodatku jeszcze zamierza objąć posadę prezydenta miasta, więc będzie tam już kompletnie źle. Dziś po raz kolejny odbędzie się tutaj polowanie na ludzi.
Afganistanie. Nie, w ogóle się nie przygotowywałem. Z reguły się bardzo rzadko przygotowuję w ogóle do roli. Albo mi coś pasuje, albo nie pasuje, także wiesz, no też nie pamiętam, wiesz, no to były tak szalone dni z Piotrkiem, że to była to pełna wolna amerykanka i w ogóle te wszystkie pomysły, te efekty specjalne. Także to były różne, ale muszę powiedzieć, że tak szczerze mówiąc, mam jakieś doświadczenie w branży filmowej, w sensie produkowania filmów, uczestniczenia w tym całym procesie. I bardzo się to nie różni w chwili obecnej. Często spotykam się też z taką amatorką na planie, także... Lubię tego faceta. Lubię tego faceta. No i wtedy Krzywiec wymyślił taką scenę. Jest Micha z oczami zwierząt, krów, cieląt. To dosyć makabrycznie wygląda, te oczy. Tak w tej misce leżą, ona jest szklana, przezroczysta. Zdarzają się też w filmie rzeczy zupełnie odklejone, jak na przykład sekwencja uwaga, hotelu dla gejów, który rzekomo jest położony na obrzeżach Białegostoku i tam po korytarzach, które wyglądają jak z hotelu robotniczego w czasach PGR-ów, snują się mianowicie geje ze szpicrutami i w skórach wyglądają dokładnie tak jak Freddie Mercury świętej pamięci podczas słynnych swoich koncertów. Dwie sikoreczki chcą się podymać. Chyba rozumiesz, synku, dlaczego ten hotel nazywają piekłem. Idę do ginekologa. Nie widziałeś może słoiczka z moim oczem na badania? O, jest! Miciu, kochanie, otwórz. Misiu chce ci ubić łapką śmietankę. Miciu. Byłem bandytą w tym filmie, więc tak, napisałem muzykę do tego filmu. No i zagrałem sobie. To był też mój pierwszy, to był mój debiut aktorski w ogóle, więc no. Jesteś obrzydliwy, dopiero co jadłem śniadanie. Pierdol się, to pozwala mi zwalczyć stres. Andrzej Zaborski, jedyny, jak rozumiem, tutaj aktor zawodowy, przynosi dziełku więcej spustoszenia niż korzyści, ponieważ kiedy on pojawi się na ekranie i pokaże, jak należy patrzeć, żeby nie zaglądać kamerze w oko, jak należy wykonać jeden czy drugi dyskretny grymas, żeby widz wiedział, o co chodzi, co należy robić z rękami, a czego nie robić, no to w tej sytuacji cała reszta aktorów, statystów wygląda na kompletnych amatorów, którzy znaleźli się tam przez zupełny przypadek. Oni w dodatku grają tak, jak się grało w filmach międzywojennych, a więc nadwyrazowo. Grają tak, jak się gra dzisiaj w serialach, więc mówią o tym, co akurat robią i robią to, o czym akurat mówią. No i w ogóle nie można zrozumieć, o co im chodzi, ponieważ dykcja leży kompletnie. Tak naprawdę właśnie podstawą tego filmu jest to, że grają amatorzy. I często może o tym zapominamy, a to jest podstawa. To było niemal spontaniczne. Nie było żadnego układu wcześniej, ludzie nie spotykali się, nie dyskutowaliśmy nad tym, jak scena ma wyglądać. Tylko po prostu wchodziło się na żywioł. I to jest właśnie ten żywioł, który potem wychodzi i wydaje się może chaotyczny, wydaje się może taki niezrozumiały w danym momencie, ale trzeba pamiętać, że to było zupełnie amatorskie przedsięwzięcie. I myślę, że dzisiaj Piotr nagrałby to zupełnie inaczej. Ale wtedy, no tak, amatorski film, ale coś pięknego, przez to on jest taki właśnie szalony trochę, taki abstrakcyjny, bo tam się jednak dużo abstrakcji pojawia. Ale właśnie to jest w zasadzie film hero, tak? O tym jedynym bohaterze. Tam dziewczyna jest kompletnie na trzecim albo nawet czwartym planie. Ona jest totalnie nieistotna. Ja się spotykałam już z takimi opiniami, że no mogłeś tą laskę bardziej tam wyeksponować, przepraszam za kolokwializm, ale tu był pewien bohater.
to była pewna idea bohatera i na nim ona się skupiła całkowicie. A ja tam po prostu byłam na doczepkę. Piotr Krzywiec jako aktor, jako główny protagonista filmu? Jako aktor? Nie, jako aktor absolutnie. 10 minut temu rzuciłaś mnie jak skończonego palanta, a teraz co? Pakujesz mi się do samochodu, jak gdyby nigdy nic się nie stało. A może masz ochotę na takie małe, słodkie przeprosiny na tylnym siedzeniu? Nie, jako aktor nie. Jako guru, jako wizjoner, tak, gdzieś tam, no, może scenarzysta też, no, gdzieś tam. Dlatego żałuję właśnie, że jak gdyby nie poszedł w tym kierunku, że jak gdyby nie próbował się zmierzyć z tym takim prawdziwym kinem, naprawdę. Zdecydowanie był wykreowany. Ja Piotra znam z zupełnie innej strony. Raczej właśnie człowieka, który zastanawia się nad życiem i je bardzo głęboko analizuje. A to, co przedstawia, i to jest bardzo dziwne w zasadzie, bo on przedstawiał się wtedy bardzo powierzchownie, ale myślę, że ma to związek z tym, że został wychowany na amerykańskim kinie i mentalnie był wychowany tak do tego jakby życia w Stanach Zjednoczonych. A my tutaj zupełnie nie byliśmy na to gotowi. I on właśnie chciał robić taki show, tylko my po swoich przejściach, po komunie, po tym, co było ciężkiego, my tego show kompletnie nie mogliśmy zrozumieć, nie mogliśmy przyjąć. To było za wcześnie. U nas nawet wtedy jeszcze nie było gwiazd tak zwanych, prawda? Dlatego myślę po prostu, że on troszkę jakby wyprzedził epokę, jeżeli chodzi o to jego zachowanie i chęć zachowania, pokazania się przed kamerą. Wszyscy się przy tym chyba bawiliśmy. Czy jakoś tak ktoś specjalnie serio to traktował? Myślę, że tylko Krzywiec. No i Kobas jeszcze, Kobas Laksa, Darek, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, to ten od Scen zużycia. To całkiem dobry film. Kobas był też tym środkowym elementem, znaczy on był chyba najbardziej świadomy artystycznie ze wszystkich i on po prostu zrealizował swoją wizję. Zrealizował wizję i poszedł dalej. Także tak, znaczy on był wtedy, a teraz to już na pewno jest najbardziej dojrzały artystycznie człowiekiem z tej grupy. No po prostu zrobił to od razu jak trzeba, wydaje mi się. To tak wspominam Kubasa. Te jego obrazy, sceny zużycia, bardzo, że jakoś to też pamiętam, one niekoniecznie już jak inne filmy z Białegostoku, z tego Hollywood Białystok nawiązywały do tego sztafażu gatunkowego, tylko bardziej były jakby już autorskimi wizjami. Prawdopodobnie on najmocniej odchodził od tego modelu filmu gatunkowego, prawda? Nigdy nie byłem dealerem i możesz mi uwierzyć albo nie, nigdy też nie kupowałem narkotyków. Zawsze to była sytuacja, w której ja organizując imprezy techno, imprezy reggae, chyba rap, jakieś imprezy w każdym razie w klubie Metro, wtedy jakby miałem wrażenie, że jest oczywiste, że dla Kobasa trzeba coś przynieść, nie? I jakiegoś jointa, jakiegoś kwasa. Ja szczerze mówiąc nie miałem na to czasu i odwagi też. Znaczy miałem wrażenie, że używki mogą mi przeszkodzić w osiągnięciu celu, jakim była wiesz, sztuka, film. I tutaj jak gdyby metody się zmieniły na jeszcze większy stopień improwizacji, czyli nie było nic, nie było nawet tego pierwowzoru, jak w fikcyjnych pulpetach, nie było scenariusza, były wymyślane przez ponad rok
sceny na zasadzie, a tutaj mam taki pomysł, no to chodźmy, teraz jedziemy, robimy do jakiejś piwnicy, na jakiś dach, jacyś aktorzy się trafili, no to z nimi gdzieś tam w różnych miejscach, czyli taka improwizacja już w skali makro. Czarek Andrzejczuk, który był operatorem tego filmu, on się zdecydował na bycie operatorem w tym filmie, bo kompletnie nie znał tego świata związanego z imprezami, z używkami, z ciężkimi, lekkimi narkotykami, z wódką. Naprawdę nie miał pojęcia o tym świecie, nie był na imprezie. Jak był, to miał wrażenie, że to jest jakiś chaos, który go nie interesuje. Ale z punktu widzenia takiego artystycznego go to pociągało, więc on powiedział, okej, wchodzę w to, ale musisz mi pokazać ten świat, wymyślić sceny, które będą interesujące od strony wizualnej, a ja wtedy spróbuję skręcić. Czarek koniecznie naciskał, że musi być zażywanie narkotyków, że on chce to zobaczyć i chce to nakręcić jakby. Ja mówię, wiesz co, Czarek, jak my zaczniemy ćpać na planie, to niewiele z tego wyjdzie, to zróbmy tak, że ja coś wymyślę i wiesz, i wejdziemy w to. Moje doświadczenia z LSD były bardzo specyficzne, znaczy miałem wrażenie, że świat się rozkleja. Wiesz, jakby, jak zobaczył, jak się pali jointa, mówił, nie, to za bardzo to jest zwyczajne, wygląda jak palenie papierosa. LSD trochę go też rozczarowało. Mówi, musimy zrobić scenę, że jest pakowanie heroiny w żyłę. Ja mówię, nie, Czarek, w ogóle to nie o tym film jest, nie? To nie jest o problemach Ryśka Ridla, kurde, to jest zupełnie inna jakość. Ale okej, ale może sok z muchomorów. Tego nie było, wiesz, to trochę wymyślona substancja. Ja próbowałem jeść muchomory, coś tam czytałem na temat muskaryny. Może to być interesujące, ale to też wynikało z potrzeby zobaczenia tego, jak się zażywa narkotyki u Czarka, nie? I rozczarowanie tym, że to tak zwyczajnie wygląda, nie? W końcu jestem szczęśliwy. Dzięki, Sam. A myślisz o tym, że człowiek się starzeje? Dziewczyna też? No i co? No właśnie, że przychodzą choroby, że trzeba w sobie wytworzyć moc i hart ducha. Spójrz na ręce, jakie mam. Praca. Człowiek wtedy jest silny i mocny. Pracuje, komuś czemuś służy. Dziewczyny to, że tak powiem, to użycie, a życie. I jakie są prawdy najważniejsze w życiu? Matka jest poniekąd matką chrzestną tytułu, nie? Ponieważ ona mówi coś takiego, że wiesz, dziewczyna to użycie, a życie? Więc ona, wiesz, jakby sprowokowała mnie do tego, żeby wokół tego tematu życie, użycie, zużycie w ogóle krążyć. Są takie pytania, które musimy rodzicom zadać, nigdy ich nie zadajemy. Trzeba przyznać, że postąpił reżyser taktownie. Jego dziełko wygląda na zupełnie profesjonalne. Aktorzy nie nadużywają swoich możliwości. Nie mamy wrażenia, że oni się popisują przed kamerą czy panem reżyserem. Grają bardzo oszczędnie. Dzięki temu cały czas siedzą w formie. Ten film mógłby równie dobrze pokazać się na dużym ekranie, w każdym profesjonalnym kinie. Zwłaszcza, że wpasuje się w ten nurt kina lat 90. w Polsce,
które pokazywało nasz kraj na takiej jednej czarnej, niekończącej się smudze, jako jedną wielką dolinę niedoli, która rozpościera się nad Wisłą, a teraz okazuje się, że także dotarła na wschód Polski, mianowicie do tego nieszczęsnego, opuszczonego przez Boga i ludzi Białegostoku. Jesteśmy przed kinem Syrena. Te kino jest dla mnie sentymentalne pod względem tym, że w latach 70. na początku chodziłem na tak zwane pożegnanie z filmem. Grane tu filmy były, które kończyły licencję. Najbardziej taki film, który pamiętam, to była saga o judo, a 8 lat temu jeszcze było tu kino Pokój. Najbardziej renomowane kino w Białymstoku do Heliosów. Tu w kinie było 650 miejsc, ekran duży, panoramiczny, projektory przedwojenny, Ernemann i na 70 projektor niemiecki Pyrkon. Grało się tutaj filmy premierowe w Polsce, hity światowe, które w latach tamtych mogły być grane w Polsce. Tak, tutaj była premiera w kinie Pokój paru filmów amatorskiego reżysera Krzywca. Premiera komplet ludzi. Tu po filmie odbywały się imprezki, czołgi, wozy pancerne, strzelanina. I Krzywiec siedział z wężem, boa na seansie. Potem dystrybutor i producent tego filmu chciał rozpowszechniać ten film w kinie, więc u nas w kinie Forum był grany tydzień czasu. Na seans chyba był na godzinę 18. Film cieszył się bardzo słabym powodzeniem, było 2-3 osoby i taki to był film. Nazywam się Aaron Goldberg. Jestem naukowcem. To ja stworzyłem maszynę czasu. Wiem o panu wszystko. Wiem też, że wielokrotnie pana testowano. Wiem, że wielokrotnie pana testowano. Proszę mi wierzyć. To nie jest test. Film Piotra Krzywca Oko Boga pokazuje, że autor nauczył się w międzyczasie wiele, bardzo wiele. Przede wszystkim jego film toczy się dosłownie wszędzie. Po około 50 lokalizacjach przestałem liczyć miejsca, w których był kręcony, co się bardzo realizatorom chwali, ponieważ oni umieją się poruszać właściwie wszędzie. I w supermarkecie, i w kościele, i w pałacu, i w nocnym klubie, i na ulicy, i w lesie, więc opanowali tę sztukę niemal do perfekcji. Nie czujemy żadnej obcości w sytuacjach, które rozgrywają się nawet w bardzo eksotycznych miejscach, jak tandetna ubikacja też. Kolejnym plusem jest udział aktorów zawodowych. Ryszard Doliński, który kreuje tutaj główną rolę, radzi sobie bardzo sprawnie, no ale to jest rutynowany aktor. Piotr Krzywiec z Andrzejem Zaborskim, że oni są już po realizacji jednego filmu, a teraz robią drugi film. I czy ja bym zagrał tam główną rolę takiego agenta przenoszącego się w czasie i zabijającego dzieci. W filmie Jestem dziewczyną głównego bohatera. Poznajemy się w tym filmie i na pewno mam wpływ bardzo szczególny na jego wybory życiowe. Tak, także jest to dosyć istotna postać, to mogę powiedzieć, no taką funkcję, tak, miałam do spełnienia. Iska, znowu za wcześnie weszłaś. Za 8 godzin mamy koncert, a ty znowu masz jakieś swoje pieprzone doły. A już w szczegółach to jest to dziewczyna z małego miasteczka, szczera, wrażliwa, dotknięta również przypadłością, czyli, czy można to nazwać, znaczy chorobą, dotknięta chorobą, tak, inaczej mówiąc, chorobą
wpadaczką. I to ma na pewno wpływ na jej osobowość. Krzysztof Olszewski był producentem, tak. Miał wypożyczalnię, tam była nasza baza jakby wypadowa do tego filmu. I on i jeszcze tam parę osób, nie pamiętam teraz imion ani nazwisk, ale osoby, to były czasy, kiedy, że tak powiem, rodziły się biznesy, rodziły się prywatne inicjatywy, gdzieś ludzie te pieniądze przechodziły, inwestowali, wycofywali, myśleli, że zarobią, że nie zarobią, a chcieli jeszcze wybudować swoje pozycje. Wiem, że tych pieniędzy było sporo. Jak na tamte czasy, to rzeczywiście było dużo. 205 000 złotych. Każdą rzecz notowałem. 100 statystów było ubezpieczonych. Nie stać nas było na kupowanie krwi sztucznej, więc wiadrami przywozili z rzeźni. Flaki, mózg, to wszystko, to i ślastało to. To z takiej pompki tak i ta krew się rozlewała. To było śmieszne po prostu, ale no niezapomniane. To w życiu tego nie zapomnę, bo to groziło naprawdę nawet więzieniem, kiedy Rysiek miał strzelać z karabinu maszynowego, oczywiście ślepakami. Do samochodu uciekającego, a tam załadowana było po prostu broń ostrą amunicją. Całe szczęście, że ten człowiek, który opiekujący się tą bronią sprawdził to, bo doszłoby do tragedii. Przysięgam, to byłoby straszne. Czyś ty zdurniał? Ostrą amunicję tutaj? Drugi, rozładować karabin. Ty baranie, skąd to masz? Pokaż lufę. On mówi, wyjąć nabój. To ty masz w lufie nabój jeszcze? Matko jedyna. I to wszystkim się zrobiło tak. Boże drogi, jakbyś zaczął wymiatać z kałachów z 6 czy 10, do tego tylko dym by został. Chodziłem na przymiarki do jakiegoś dziwnego takiego kostiumu. Jak też pamiętam, jakiś foliowy, dziwny, taki futurystyczny był. Noc z takim kołnierzem. Tak przez mgłę pamiętam, bo to prawie 20 lat temu, umówmy się. No, potem faktycznie miałem ten głos przestrojony komputerowo. Jakiś robot, nie robot, taki mutant. Żeby być lekarzem, trzeba skończyć studia przynajmniej 6-letnie, a potem specjalizację. Żeby być aktorem, no się okazuje, że w dzisiejszych czasach, troszeczkę cofając się, nic nie trzeba zrobić, tylko mieć talent i trochę szczęścia. Więc nie musiał być profesjonalnym reżyserem, umocowanym po szkołach filmowych, po jakichś tam doświadczeniach z kamerą. Wyobraźnia, chęci, a jak człowiek chce, to potrafi. Piotrek się wychował na filmach akcji. Na kulturze popularnej, masowej. W związku z tym jest osobą jak gdyby z innej sfery, wrażliwo, innej sfery artystycznej niż ja. Ale miał fantastyczne pomysły, no w ogóle te premiery w Białymstoku tych filmów, to wydaje mi się, że mało kiedy takie premiery odbywają się dzisiaj. Oprócz dywaniku i ściany, no to tam nic nie ma na tych premierach, a on robił taki anturaż naprawdę, no taki prawdziwy Hollywood, o tak bym to określił. Janusz Laskowski, scena ustawiona, koncert, ulica zamknięta. Kto na to pozwolenie dał? Nie wiem. Bordowy dywan, flesze błyskają. Hollywood. Witamy Piotra Krzywca. Cześć Piotrek! Boże drogi, dajcie spokój. My jesteśmy w Białymstoku. To jest Białystok, nie zapominajmy, to nie Hollywood. Skromniej, delikatniej. Nie ma co skromniej. Wszystko tak, limuzyna podjeżdża.
Piotra Krzywca, który stworzył w Białymstoku Hollywood Podlasia, pokazywaliśmy już w naszym programie. Podobnie jak w Ameryce, chociaż oczywiście na dużo mniejszą skalę, kręci on filmy i przygotowuje wielkie premiery. Jest całkowitym amatorem. Mówię ci, to coś nieprawdopodobnego, ale to wszystko zaleta Krzywca, który umiał, jakby on mówił, no jak, to musi być. Jak on mówił, jak dzisiaj, jak ja bym do ciebie powiedział, to musi być, to mówisz, nie, nie musi. Zrobimy tak. A jak on mówił, to musi być, to wszyscy nagle, no to jak musi, to dawaj. W sobotę w białostockim kinie Pokój odbyła się premiera Oka Boga, nowego filmu Piotra Krzywca. Projekcję poprzedził happening zorganizowany przed kinem. Na zamkniętym odcinku ulicy Lipowej jeździły wozy opancerzone i przechadzali się żołnierze. W premierze udział wzięła 18. Brygada Wojsk Zmechanizowanych. Oko Boga to jak na razie największa produkcja Piotra Krzywca. Przedziwna rzecz, którą udało się, tu wielki szacun dla Piotrka, że udało mu się całą bandę, no to jest kilkadziesiąt osób zakazić, myślą, że kręcimy film, myślą, że kręcimy rzecz, która na wieki zostanie w pamięci. No. Konie, jeźdźcy, motory, czego tam nie było, co tylko Krzywiec mógł, to wymyślał. No. Piotr Krzywiec dzwoni, Piotr Krzywiec. Piosenka jest o tym, że nie mogę żyć z tobą i bez ciebie. I na tym polega poezja, że jest wieloznaczna. Nie mogę żyć być może z Bogiem, bo nie akceptuję tego, że pozwalasz na okrucieństwa, ale nie mogę żyć bez ciebie, bo w ateizmie źle się czuję. Być może nie mogę żyć z tobą jako kobietą, ponieważ mnie wykańczasz, ale bez ciebie też nie, bo cię kocham. Samo to, że można interpretować te słowa i brak tej dosłowności jest na tyle piękny, że każdy rozumie to inaczej. Tłum czekał na YouTube nie przyjeżdżało, więc myśmy w tych okularach wystawiali ręce, pozdrawiali tłum, który myślał, że to z daleka, że to Bono z Edge'em, więc krzyczeli my tam jak Ave Cezar do nich i tak dalej. To nasze ego rosło. To było jakieś niesamowite uczucie, które ja rozumiem, że tylko silni ludzie mogą przetrwać w show biznesie i nie zejść na złą drogę. Ponieważ tam góruje próżność. Na początku zrobiliśmy pierwszy film za pieniądze, które dał Bono z U2. Potem aktorzy, ja zorganizowałem system składkowy. Dałem pieniądze i żeby zagrać w moim filmie, trzeba było mi zapłacić. I każdy wykupował cegiełkę. Czyli żeby zagrać, trzeba było zapłacić. To był jedyny chyba system na świecie płacenia za to, żeby zagrać w filmie, a nie płacenia komuś, że zagrał. Trzeci film powstał z pieniędzy Karola Augustyna, STM Promocja. Czwarty film powstał za pieniądze małżeństwa Olszewskich, Studio Wideo. Bo w filmach amatorskich reżyser amator ma jeden problem. Jest Bogiem i wszechtwórcą wszelkich możliwych działań. To znaczy od napisania scenariusza, wyreżyserowania scenariusza, nadzoru i proszenia o montaż, dźwięk, organizacji premiery, reżyserii, załatwiania ubrań, negocjacji z aktorami, reżyserowania aktorów, proszenia aktorów, zamiany aktorów, którzy nie przyszli i miliona innych rzeczy, dbania, no, żeby nikt nie zginął. Miałeś chwilę zwątpienia? Nie, nigdy. Ja miałem w sobie energię 10 ludzi. I ja wierzę, że właśnie w te przysłowie, że wiara przenosi góry. Jest tu wstęp, że na pustkowiach radioaktywnych Podlasia panuje sekta wyznawców Boga Marduka. Panie, na Bogu A ten gościu nie potrafił się nauczyć tekstu, więc daliśmy mu tekst do kapelusza. I nałożyliście okulary. Tak, i on czytał w tego kapelusza, więc miał w kapelusiku. Twoje bierne psy! Będę was to płacić i hanat!
i kobiety. Panie, więc oczyść nasze miasto. Jeśli nie dostanę specjalnej baterii, ty niszczycie święty porządek Mardu. Spotkamy się na sądzie w raju. Mardu! Pomści mnie! Za bardzo machał tą kosą, za bardzo machał. Miałem problem na planie, jak go wyeliminować po prostu. Ja mówię, nie, rozrusznik mu poszedł. Cóżeś uczynił, heretyku? Bardzo... Ten gość, który miał to zrobić, mówi, to dzisiaj na bombą miało być. Mówi, to dzisiaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przepadnij! Stój, kutasie! To było po prostu straszne. No. Pan Tarantino, powiem teraz rzecz może, która zaszokuje, ale pan Tarantino nie zdaje sobie sprawy, ilu ludzi na świecie zginęło z powodu jego filmów. Już nie mówię o ludziach, którzy dokonali zbrodni, naśladując wręcz bohaterów jego filmów, typu Urodzenie mordercy, ile było przypadków, gdzie facet się ogolił na łyso i zabił całą swoją rodzinę. Ja mówię, że ile osób oglądając jego filmy chwyciło za broń, jak wpłynął na kino, na jak powiedzmy zwulgaryzował kino i zbrutalizował. Myślę, że zszokowałem cię tą wypowiedzią, ale to może jeden z powodów, dla których nie kręcę filmów, nie tylko finansowych, że dla mnie już kino nudzi, bo tak naprawdę kino się wyczerpało. Mnie już wszystkie fabuły, które widzę, one są już tak przewidywalne, jakie widzę tych napuszonych Bruce'ów Willisów, Segalów, nie wiem, Van Dammów i tak dalej, i te ich mięśnie, te ich pozy i tak dalej. Mnie to śmieszy. Ja się nudzę tym wszystkim. Mnie już nudzi oglądanie tych wszystkich napuszonych zapaśników mordujących kogoś i tak dalej, czy wulgaryzowanie i tak dalej. Kino potrzebuje chyba jakiegoś odświeżenia. Czy mam rozumieć to w ten sposób, że twórca Hollywood Białystok nie wierzy już w Hollywood? Ja wierzę, że Hollywood już samo w siebie chyba przestało w jakimś sensie wierzyć. Czy do ogólnego ruchu w tamtych czasach pasuje określenie Hollywood Białystok? No nie, to nie ma nic wspólnego. To na zasadzie żartu było jakieś przekory. Absolutnie, to nie należy tego poważnie traktować. Ale to sformułowanie Hollywood Białystok zatrzymałbym tylko właśnie, jeżeli chodzi o lata 90. Ja Piotrka bardzo mocno ceniłem i cenię za śmiałość, za pomysł, za rodzaj takiego fajnego cynizmu, który w sobie nosi ładunek emocjonalny, czym nas zarażał. On po prostu wierzył. To chyba, wydaje mi się, że to marzenie jakieś takie, wiesz, jakaś taka fantasmagoria, no po prostu. Piotrek sobie miał w sobie fantastycznego, że potrafił zapalić, wiesz, ludzi wokół siebie. Z pewną dozą dystansu, ale też pewną jakąś taką przychylnością. Myślę, że to nie ma co się bać takiego określenia. Tyle lat temu Białystok, żeby wyleźć, choć krok zrobić, powiedzieć, my tu jesteśmy, widzimy szerzej, też marzymy, też tęsknimy. Jak nas zauważycie, to może coś z tego powstanie ciekawego. Może ktoś, ojcowie miasta, nie wiem, Dom Kultury zobaczy, o, takich kretynów trzeba wziąć, dofinansować, pomóc im. Może coś ciekawego się z tego zrobi, ale wtedy reagowano trochę inaczej. Jak wiesz, Krzywiec miał sporo kłopotów. Z drugiej strony poprzez Piotra właśnie można powiedzieć, tak,
Dbajmy o takich ludzi, którzy mają takiego świra gdzieś w głowie, który nawet jeżeli się kończy filmami robionymi w sposób amatorski, to dbajmy o to, że w ogóle ktoś to robi, że w ogóle to się tym zajmuje. Równie to, że mógłbym zapytać, ile powstało filmów w Białymstoku, fabularnych, szalonych, nie wykonanych przez firmy profesjonalne, tylko przez amatorów. Podejrzewam, że chyba tylko Piotr nakręcił jakiś film, a może jeszcze ktoś. Jeżeli ktoś, to ja o tym nic nie wiem. I właśnie na tym polega no, takie wielkie brawo dla niego, że jednak to zrobił i że poprzez dalszy ciąg zdarzeń to się tak świetnie ułożyło. Teraz można o tym powiedzieć tak, że to był ważny moment, bo zaczęli się pojawiać inni młodzi ludzie, którzy zaczęli coś robić. Wydawać by się mogło, że Piotr chyba był jednak prekursorem czegoś, jakiejś takiej odwagi w tym wszystkim, co robił, w realizowaniu swoich pasji. Z czasem jednak zacząłem rozumieć, że Piotr Krzywiec robi to z pasji i ta pasja mnie zaczęła mi imponować. Nie? Pomyślałem sobie, że w jakimś sensie to, że robił kino i że próbował zrobić kino z rozmachem, jest ważniejsze od jego filmów. Dlatego zawsze mam szacunek do niego jako do artysty, niekoniecznie lubiąc jego filmy. Kurczę, że my mieliśmy co robić, wiesz, że mieliśmy zajęcie, że gdzieś ta nasza wyobraźnia się tam rozwijała, powiedzmy, i wiesz, byliśmy tak bardzo zaeforowani, żeby to robić, że robimy coś ważnego, coś fajnego, wiesz, i myślę, że kurczę, gdybyśmy teraz mieli po takie 16-17 lat i takie możliwości, kto wie, jakby to dzisiaj wyglądało z tym sprzętem, z tym wszystkim. W każdym razie, czy to się odnosi, czy nie, no może to na wyrost Holly, nie Holly. W każdym razie jest, no było dużo imprez i filmowych, bo zrobiliśmy też pokazy filmów poszczególnych autorów i robiliśmy te festiwale filmowe. No, na drugim festiwalu to już ludzie z Polski do nas przyjeżdżali, już nawet z zagranicy chyba ze 2 czy 3 filmy jakoś się dowiedzieli, były. Więc to by się rozwijało, gdyby nie padło to wszystko. No i jak padło, no to została pustka i teraz w tej chwili to w Przemleku jest jakaś tam grupa ludzi, którzy robią filmy, tak? Oni tam robią tą Żubrówkę i Podlasie, filmowe Podlasie atakuje, to też był nasz pomysł. I tak sobie cały czas o tym myślę właśnie, dlaczego Białystok w tamtym czasie był takim fenomenem. Myślę, że się właśnie zeszło parę osób, które myślało podobnie, albo przynajmniej chciało ze sobą współpracować, bo to jest gra zespołowa i do tej pory są robione filmy, są pokazywane na Żubrowce, tak, na festiwalu Żubrowka, czy na filmowym Podlasiu atakuje. A takiego wybuchu, takiej erupcji jak wtedy, no nie ma. Białystok nie był gotowy na Hollywood i nie jest gotowy na Hollywood. Przyznam się szczerze, że bardzo chciałbym ich kiedyś zobaczyć jeszcze, tak, żebyśmy wszyscy razem się kiedyś spotkali, usiedli. Może nawet jeszcze coś nakręcili. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale chciałbym się spotkać z kumplami. Jesteśmy właśnie przed kinem Helios w Białymstoku. To jest telefon komórkowy, a to jest aparat cyfrowy z funkcją nagrywania filmów.
Szklana pułapka czy Niezniszczalni Sylwestra Stallone? Nie mam pojęcia. Pasja Mela Gibsona? Czy Stara baśń Hoffmana? Nie wiem. Czy to Tarantino? Nie, chyba nie. I co? Co my tu mamy? Czy to jest jakiś film Wajdy? Może Krzyżacy. Szklana pułapka czy Niezniszczalni Sylwestra Stallone? 22:40. Żana Dark? Coś ci mówi takie nazwisko jak Piotr Krzywiec? Krzywiec. On coś na socjologii nie prowadzi? To Białystok w 2030 roku. Wow. Wyobraźnie ma chłopak, ale kto wie, może tak będzie. Słyszeliście kiedyś o takim sformułowaniu jak Hollywood Białystok? Nie. Chyba nie bez powodu o tym nie słyszeliśmy, ale spoko. Dlatego ja mówię rzeczy może trochę sprzeczne, ale ja już mam skończone 40 lat, sporo rzeczy przemyślałem. Nie żałuję zrobienia tych filmów. Na pewno było... I nie sądzę, że przede mną ani po mnie ktoś zrobi większe filmy. Czy w Białymstoku, czy w Hollywood, czy na świecie. Czy to wyzwanie? To jest wyzwanie, znaczy ja nie wiem, czy to jest wyzwanie. Wyzwanie jest zrobienie dobrego filmu. Ja mówię, te moje filmy, ja nie wiem, one bardzo często były słabe, ale jeżeli chodzi o rozmach, to nie ma możliwości, żeby ktoś pokonał Hollywood Białystok. Nie sądzę, ponieważ to jest, no nie sądzę. Ja śledzę i to